Wielu ludzi, zarówno bliskich, jak i całkowicie mi obcych, od 28 dni zadaje mi jedno pytanie. Budda, czy ciebie poje... Robię więc zdziwioną minę i udając, że nie wiem o co chodzi. Skąd takie pytanie i tak dalej. To czas na wyjaśnienie, co oni w ogóle mają na myśli. Budda, czy ciebie pojechało? Ten samochód wyszedł 1200 sztuk. Dołożyłeś do niego jeszcze wór pieniędzy. Całość wyszła na prawie 800 koła. A ty chcesz to dać jakiejś przypadkowej osobie? To jest p***ane. Odpowiadam więc, no może i rzeczywiście jest, ale skoro moi ludzie tego chcą, przecież ja nie robię tego tylko i wyłącznie dla siebie. Gdyby tak było, to raczej założyłbym pamiętniczek, a nie prowadził kanał na YouTube. To proste, wy chcecie móc wygrać auto, a ja to dostarczam. I tutaj przechodzimy do sedna. Zwracam się bezpośrednio do każdego z was. To nieistotne, czy masz 15, 18, 24 czy 30 lat. To nieistotne, czy jesteś z Warszawy, Krakowa, Katowic, Poznania, czy też miejscowości liczącej sobie 700 mieszkańców. I nieważne jest, czy kiedyś już coś wygrałeś, czy do tej pory nie masz szczęścia. Nieważne jest to, czy chodzisz jeszcze do szkoły, czy jesteś studentem, czy może masz bańkę na koncie i dobrze prosperującą firmę. To nieważne, bo pewne jest tylko i wyłącznie to, że nie wygrasz, jeśli nie zagrasz. Przestań marudzić, że maksimum co do tej pory wygrałeś to 5 zł w jakiejś zdrabce. Przestań nakręcać się, że to nie dla ciebie, bo ty nie masz szczęścia do takich rzeczy. No umówmy się, nie możesz tak gadać, bo M-ki raczej nie wygrywa się raz w tygodniu, tylko jak już coś to raz w życiu. Została ostatnia doba, aby wejść do gry o CS-a. Zostały ostatnie godziny do live'a, podczas którego będę dzwonił do 10 osób, aby rozdać iPhony, iPada oraz konsole. I do jednej osoby, może właśnie do ciebie, aby przekazać magiczne: słuchaj byku, właśnie wygrałeś M-kę. m3cs.pl. Bo pewnym tego, że nie wygrasz, możesz być tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli nie grasz. Dziękuję wam za wsparcie i pozdrawiam. Dzień dobry, cześć i witam was wszystkich bardzo serdecznie w materiale, który my dla was zrealizujemy w miejscu, które ostatnimi dniami jest, umówmy się, dość ciężko dostępne. A mianowicie to z Norwegii. Witam was wszystkich w materiale, który jest filmem specjalnym. Ze względu na to, że właśnie dobiega końca największa akcja w historii mojego kanału. Została ostatnia doba, ostatni dzień, żeby wejść do gry o M3CS. W związku z tym, jeżeli ty nie wziąłeś jeszcze udziału, jeżeli jeszcze do nas nie dołączyłeś, to wbijaj na m3cs.pl. Widzimy się jutro na live'ie, a my w związku z tym, że ta akcja dobiega końca, chcieliśmy zrealizować dla was materiał specjalny. I właśnie dlatego znajdujemy się tutaj w Norwegii, gdzie rzeczywiście po raz pierwszy na ten kanał będziemy dla was nagrywać materiał tego typu. Zacznijmy więc od początku. Już wczoraj w Polsce dostaliśmy informację, że w związku z tym, jak ciężkie są warunki atmosferyczne, nasz lot jest opóźniony. Pojechaliśmy na lotnisko, dostaliśmy SMS-a z informacją, że nasz transfer z lotniska do naszego hotelu zostaje odwołany ze względu na to, że policja zaleca, aby nie wyjeżdżać samochodami na drogi publiczne, ze względu na to, jak wiele jest śniegu i ze względu na to, jak wiele dróg w Norwegii jest zamkniętych. Sama Norwegia jest sparaliżowana, my w nocy dojeżdżamy tutaj na miejsce. Natomiast są z nami również samochody. Jest z nami M3 i jest z nami Smurf. I to są samochody, które, jak pewnie się domyślacie, nie przyjechały tutaj na kołach. To są samochody, które przyjechały tutaj lawetą, no ale laweta też nie przyjechała sama, tylko lawetą przyjechał tutaj Damian. No i myślę, że Damian też doświadczył tego, że jest tutaj, delikatnie mówiąc, przejęty. Stawiamy to w lesie i to pies. Takim to mnie jeszcze nie wyciągali. Właśnie nas tirem zepchnął, bo wymijał na czymś takim żeby go krew nagła zalała. Mówiłem zostać w Polsce i gruzować.
Ale skoro już tu jesteśmy, skoro szczęśliwie dotarły z nami samochody, skoro musieliśmy zostawić lawetę na dole ze względu na to, że znajdujemy się na 1500 metrów i nie dała ona tutaj zwyczajnie rady wyjechać, ze względu na to, że zaczynamy dla was ten materiał, no to chciałbym jakby na wstępie pokazać wam, z czym my się tutaj mierzymy. Zobaczcie, to jest taras, na który nie nawiewa tak bardzo śniegu i jest go tutaj w okolicy 1,5 metra. Chodźcie do bocznego okna. To jest nasze osiedle domków w górach. Zobaczcie na przykład na taras tutaj, z prawej strony. Patrzcie tu, jaka jest zaspa. Normalnie na wysokość 2-2,5 metra tam jest zaspa, nawiana takiego śniegu. I to myślę, że idealnie pokazuje to, że naprawdę jest tutaj grubo. Bez zbędnego przeciągania, wbijaj więc do gry o M3. Pamiętaj, że została ostatnia doba i kończymy. Dla was w tym momencie wlatuje intro. No i lecimy. Już od jakiegoś czasu bardzo chciałem zrealizować dla was nagrania na takim naprawdę grubym śniegu. W związku z tym, że ostatnio koło Krakowa wyjechaliśmy M-ką na śnieg i ten kolor, który tutaj jest ukryty, tak zajebiście kontrastuje z tym białym śniegiem, że po prostu uznałem, że będzie to kolejny piękny obrazek tutaj na kanale. Chodźcie, bo mam dla was od razu ciekawostkę z wczorajszego wjazdu tutaj na górę. To jest normalnie felga. Tutaj jest pełno takich zasp, które są zaspami nawiewowymi, czyli normalnie ściąga wam śnieg, wiatr z góry i zasypuje wam tutaj takie zaspy dodatkowe, które są jakby zdecydowanie ponad ilość śniegu na drodze. No i to wszystko zgarnęliśmy przednim splitterem, patrzcie. Normalnie tutaj jest zamarznięty śnieg, no i wszystko podpadało nam również do felg, nie? Myślę, że ona może być delikatnie niewyważona w tym momencie. Jeszcze chodźcie na tył, coś wam pokażę. To nie jest tak, że to jest sobie śnieżek, który leży normalnie na aucie, tak o, patrzcie. To jest normalnie taka zmarzlina, nie? Także warunki są tutaj naprawdę ekstremalne, ale zajebiście wygląda to, że sople zwisają z dyfuzora. Zajebiście wygląda cały ten samochód oblodzony. No i cały ten samochód kontrastujący z tym śniegiem. To naprawdę jest piękny obrazek, który myślę, że warto docenić. Piękny obrazek, który warto docenić. To podtrzymuję, no i nie można się z tym nie zgodzić. Tak jak wspominałem, jesteśmy na 1500 metrów nad poziomem morza. Droga w dół, jak to w górach. No, kręta. M-cia, 2, może 3000 obrotów, wyłączona trakcja i jedzie bokiem wręcz natychmiastowo. Dobra, więcej tego będzie później, wracajmy na ziemię. Pozwoliliśmy sobie zjechać na dół, w miejsce, gdzie zostawiliśmy wczoraj lawetę z przyczepą. Natomiast no właśnie, jest z nami również Smurf, treningówka, którą możecie już kojarzyć z kanału. I coś się tutaj nie zgadza, no. Rozmiar kół się nie zgadza, nie zgadza się rozmiar opony oraz nie zgadza się to, jak bardzo ta opona wystaje. No i rzeczywiście ma prawo się to nie zgadzać, ponieważ kiedy zrobimy tak, to pokazuje nam się bardzo głęboka zimówka z kolcem. Widzicie? Tutaj są normalnie wkręcone kolce. I to jest opona, która idealnie będzie nam pasować na zamarznięte jezioro. Idealnie nam będzie pasować również to, że mamy tutaj 2JZ o mocy 700 koni mechanicznych. A co za tym idzie, jeżeli przełożymy chociaż minimum trakcji za pośrednictwem tego kolca, dodamy do tego otwarte, wielkie jezioro, na którym nie ma ścian i dopycimy tyle mocy, no to jest więcej niż pewne, że będzie zabawne. Chodźcie jeszcze tu, bo jest fajnie, zjechaliśmy z góry. Cała M-ka, widzicie, że dupa jest zaśnieżona. Tablic, no w ogóle nie widać, tylko i wyłącznie od wydechu jest tutaj odśnieżone. No i patrz, daj ten kadr, chodź. Ja pier... No piękne to jest na tym śniegu, jak ten niebieski z tym kontrastuje. Ktoś z was, kto wygra ten samochód, już jutro kto wygra ten samochód, będzie miał zajebisty kolor tego samochodu w słońcu, ale w zimie ten kontrast z białym, koniec świata. Jedźmy zatankować. Na stację wjazd nie może być inny niż prawie trafiając operatora. O, cyk! Bliżej się już nie dało zasadniczo. Zawsze wszystkich cena paliwa interesuje w innych krajach. Norwegia, no to tak, no nie za tanio. Tak w sam raz. 10 zł i 6 groszy za każdy literek. My tych literków licząc z kanistrami, Smurfem i lawetą, to łącznie takie skromne 350, czyli uwaga, 3520 PLN-ów właśnie wyfrunęło w atmosferę. Kierujemy się w miejsce, które zasadniczo jest głównym celem naszego wyjazdu. Wspominałem, że będzie coś zupełnie nowego na
kanale, coś czego jeszcze nie pokazywałem i słowa oczywiście dotrzymam. Nie mogę jednak odebrać wam czegoś moim zdaniem zajebistego. Całe zaśnieżone górskie drogi, całe zaśnieżone puste górskie drogi, auto, które prowadzi się jak złoto, napęd na tył. Myślę, że ta perspektywa, którą w tym momencie dostajecie na ekran, no pokaże, o co mi tutaj chodzi. I told her mom that I bust soon. Knew as a child back in the womb. Oh, told her step back, I need my room. Hop in the car, watch it go vroom. I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in the room. Jesteśmy na miejscu. Pierwsze co wpada w oczy to rajdowe Subaru. Wjeżdżamy, elegancko się witamy z ekipą, którą wam przedstawię, bo Na torze oprócz Smurfa, oprócz M3 mamy jeszcze rajdowe, treningowe Subaru na kolcu. Mamy rajdowego, treningowego Lancera, również na kolcu. Mamy tych oto trzech przystojnych jegomości. Witamy bardzo serdecznie. Chciałem powiedzieć, że to jest Karol i Karol, powiem ci Karol, że zajebałeś grubego dzwona. To jest człowiek Szymon. Szymon też zapierdolłeś dzwona. No nie jednego. I ostatni, ale nie najgorszy, Maciej, który też. Z 7 żyć stracił już 3, ale 4 mi zostały. Czyli jednym zdaniem zapierdolłeś dzwona. Tak. Ale nie idę w stronę światła, jak jest tunel. Biegnę w drugą stronę, trzeba szybko biec. No i wy jesteście panowie tutaj swoimi samochodami treningowymi, którymi dacie polatać. No i to demonstrujesz. Oprócz tego, że jesteście teraz na drobnym kolcu, to chodźcie, no, bo tutaj nie będzie miękkiej gry. Tym to normalnie wyprułbyś komuś girę, jakbyś po nim przejechał. No przebiłbyś na wylot. Patrzcie, jak to jest kolec. To jest normalnie opona na szwedzkim kolcu. Cyk. I już za moment wsiądzie na Lancera. I co? I mówisz, że tak 2 paczki idzie, nie? Myślę, że więcej. 220 tutaj można się rozpędzić na świecie. 220 brzmi poważnie. No i dobra. Przejmuję kamerę i idę na miejsce pasażera. Po pierwsze, zapoznać się z tym, jak wygląda tor, zobaczyć, jaka jest długość, a po drugie, przejedziemy sobie na razie na standardowej, takiej kasztanowej zimówce, żeby porównać z tym, jak założymy kolec. I to jest zimowa opona? Seryjna opona i to nalewka, najtańsza jaka może. Przecież my tu lecimy ze 2 paki, kur... To jest zaleta samochodu czteronapędowego. To jest pojebane! Normalnie jakbyśmy lecieli po asfalcie, się czuję. Zobaczysz na szwedzkim kolcu, niewyobrażalna różnica. Większa różnica pomiędzy seryjną oponą a kolcowaną jest taka, że masz dużo lepsze hamowanie. Ten samochód nie ma problemu z przyspieszaniem na zimówce, problem jest największy z hamowaniem. Przede wszystkim na kolcu będzie dużo bezpieczniej, bo teraz nie mam kontroli nad wozem, jestem pasażerem. Muszę wjechać w tak zakręt, żeby mi starczyło miejsca. A na kolcu masz dużo większe pole manewru. Nawet jak popełnisz błąd, dużo łatwiej jest go skorygować. Na zimówce nie ma szans. Ile tu jest na budziku na tej prostej? Chłopie, tu w środku, ja za pierwszym razem, to nie wiedziałem w ogóle, jak idzie tor, ten dał buta. Ja szukam hamulca, nie? Gdzie jest hamulec? Kur... drzewo! A ty normalnie bokiem go ustawiasz, wdupcasz mu gaz i hamujesz takim pługiem, nie? Jeżeli to była najtańsza nalewka, jakaś zwykła zimowa chujizna, a teraz damy najlepszy możliwy kolec, to ja już nie wsiadam na prawy. No teraz na kolcu. Kiedy ostatnio jeździłeś na kolcu? 4 lata temu, Na kolcu jest szybko. podobno. Dobra, wierzę ci, że na kolcu jest chyba grubo. Ja wiem. On tak klei, że ciężko go bokiem postawić. Na tym to trzymaj matka łeb. Ja pierdolę, fura nie chce jechać. No mocniejszą mapę. Zaraz wiemy, czekaj. Teraz co będzie miał 450? 450.
przyszedł czas na pierwsze testowe okrążenie. Oczywiście pojadę tylko i wyłącznie na pół gwizdka. Jadę CS-em na po prostu dobrej zimówce. W każdym razie jestem ciekaw, bo po przejeździe na prawym fotelu Lancera, opowiem wam, że naprawdę jest grubo, nie? Dobra, ogólnie i technicznie całego CS-a mamy oblodzonego. Wszystko, co nam naleciało śniegu, stopniało od temperatury CS-a, a później jak go postawiliśmy, to zwyczajnie zamarzło i teraz w efekcie wszystko jest zamarznięte i nam trzeszczy. Nitka toru jest naprawdę bardzo ciekawa i naprawdę bardzo szybka. Wy w tym momencie widzicie ją z góry z drona. Taką nitką dzisiaj śmigamy. No i to jest nitka, która zawiera i fajne, ciasne szykany i naprawdę długie winkle, na których można poświrować. Ja natomiast CS-em będę jeździł oczywiście z należytym szacunkiem dla nowego właściciela, ze względu na to, że nawet gdybym tutaj przy takiej dość sporej prędkości wypadł gdzieś, no to mogłoby być średnio, mógłbym coś złamać, uszkodzić, no a tego byśmy nie chcieli. O kurde! Natomiast momentami samochód po prostu ma sam lód i nie ma jak się odepchnąć od śniegu. No co za tym idzie, tracimy trakcję do totalnego zera. No jest trochę walki z furą, nie? Tutaj jest taki łuczek, trzeba się namachać kierunku. Jedź. Dobra, mniej więcej się odnajduję, więc postaram się dla was zrobić teraz taki przejazd komentarii. Będę robił co mogę, żeby przejazd był jak najfajniejszy, a przy okazji będę dla was komentował to, co tutaj na torze się dzieje. Tutaj mamy bardzo fajną sekcję, ponieważ jest od lewej do prawej, usypane są zaspy i trochę mamy taki feeling, jakbyśmy przy ścianie driftowali. No tylko, że jak dotkniemy, no to wiadomo, nic się nie stanie. Tutaj mamy trochę walkę z kierą, ale tutaj znowu zaczyna się sekcja, na której jest bardzo dużo trakcji. Cyk, od lewej do prawej to jest sekcja szybka, na której można sobie szukać prostej i tu powiem wam, że nie dość, że MK brzmi, to jeszcze się napędza. I tutaj na sam koniec mamy taki łuk i ten łuk postaramy się sobie fajnie cały przejechać, tylko że na nim też jest różnie z trakcją, więc trzeba sobie pomagać lewą nogą na hamulcu. Właśnie przeleciał przede mną dron, pewnie to widzieliście. Łuk się udał, wylatujemy znowu na sekcję dość szybko, przekładka, agresywnie i szybkie rączki w tył napędzie. Cyk, dobra, tutaj możemy sobie taki długi łuk wziąć, cyk w tą stronę i teraz się przełożyć, hamować sobie lewą na heblu i cyk. No i dobra, jesteśmy w miejscu, gdzie zaczynaliśmy. Mam nadzieję, że takie point of view z przejazdu się wam podoba. Ja teraz spróbuję jeszcze tylko naprawić tą sekcję, którą wcześniej jakoś zepsułem, bo jest bardzo zajebista. Patrzcie, cyk, szybkie łapy, dobra, uratowane, duży kąt i przekładka znowu. No to jest sekcja, powiem wam, jakby do driftu na pewno jest najlepsza. I znowu agresywnie. Tu jest taki fragment trakcyjny mocno, możemy się poprzekładać w tych zakrętach, jakkolwiek to brzmi, szukamy prostej, żeby się dobrze napędzić. Mamy dużo trakcji, więc powinno się udać zhamować, przynajmniej taką mam nadzieję. Wyjeżdżamy sobie ostatni winkiel i to jest już czwarty bieg, zrzucamy, trójka i tutaj wrzucamy się tak z masy, ostatni łuk, no i zjeżdżamy. Dobra, mam nadzieję, że w sposób piękny, ale naprawdę w sposób cieszący moją michę, bo jestem przezadowolony z tego, co przed sekundą dla was nagrałem. Oprowadziłem was po takim jednym kółku po tym torze. Mamy podsumowane wszystko, co dotyczy M-ki, tego jak ona się prowadzi. Naprawdę jest bardzo dobrze. Samochód, przypominam, że w tym momencie jeździł na zwykłej silniczce i jeździł po lodzie, na co dowodem najlepszym jest to, co mamy tutaj, patrzcie. Cała fura nam zamarzła. Wszystko, patrzcie. Też się da drzwi otworzyć. Auto wygląda, jakbyście je zlali na myjni samochodowej wodą, a następnie zostawili na minus 10 na całą noc. Pięknie się to prezentuje, no i mam wrażenie, że emeczka naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła. Naprawdę, bo samochód jest szybki. Mieliśmy tutaj po pakę 30, pakę 40 i ja się przyznam szczerze, że to była moja górna granica tym samochodem, ze względu na to, że nie chcę komuś z was tego samochodu uszkodzić. Lecimy dalej z tym materiałem, myślę, że nie ma co tutaj przeciągać. Patrz to. Ja się na tym wieszam praktycznie. Nie chcę ten. A chociaż w sumie PPF jest na furze, nie? Patrz. Patrz na GoPro. Czy jest zimno? Tak, jest zimno. W moje ręce wpadł Smurf. Smurf to treningówka do zadań specjalnych. Smurf nie boi się prędkości, ścian i barierek. Czego więc miałby się bać na zamarzniętym jeziorze? Co ten sprzęt tam leci, to ja nie mam absolutnie żadnych pytań. Uwaga, koniec czwartego biegu. Już się rozkręciłem, czyli jakieś 150-160 km na godzinę prędkości przelotowej. No co wariat podaje, to naprawdę muszę przyznać. Co 2JZ, to 2JZ. Nie no, żartuję. Kocham ten motor, ale na jeziorze to i 150 koni by wam w zupełności wystarczyło. Mnie natomiast wystarczyło powiedzieć, że na piątce to nie polecę.
Ja nie polecę. Teraz ciągnij. Ale nie bo było szybko. Chyba ręce to mam mokre. Ej, znalazłem gigantyczny plus tego, co tutaj się dzieje. Zrobiliśmy 4 kółka, cały czas na odcięciu. Mamy olej 85 stopni. Powiem wam, że wpadłem w tą zaspę i cieszę, że w nią wpadłem, bo jestem tak najebany adrenaliną, że aż jestem zmęczony. To powiem wam, że głęboko, ale nie ja jedyny. Patrzcie tu. I to jest dokładnie to samo miejsce, w którym teraz widzicie przebitkę. Jak zaczynaliśmy kręcić, to gość leżał i tak samo go wyciągali. No ten zakręt jest taki przechylony w tą stronę troszeczkę. Natomiast mniejsza o to, wyjechałem, niczego nie żałuję. Cyk, pada pamiątkowe zdjęcie. 5 minut roboty i obsługa toru wyciąga nas z zaspy. Jak już to ktoś padł w zaspę. W międzyczasie po torze goniły Subarki i Lancery. No trzeba przyznać, że czterobuty osiągają zacne prędkości na tym lodzie. Niebieskie Subaru na tej tafli to naprawdę jest mokry sen z dzieciństwa. Lancer wali przejazdy jak z dirta, jak się grało na konsolce. Bardzo satysfakcjonujące obrazki dla fanów motoryzacji. Robi się jednak coraz później. Na torze stopniała też już masa śniegu i zaczęły się robić straszne bajora. Zjeżdżamy więc do parku maszyn. Podsumujmy. No mniej więcej tego chciałem uniknąć w momencie, kiedy mówiłem, że M-ką nie będę latał na pełnej bombie. Smurfem natomiast się nie krępowałem, no i tak jak zresztą już wam wspominałem, niczego nie żałuję. Odpadło rzeczywiście, gdyby to w M-ce odpadło, no to drogi kolego, który to zgarniesz, pewnie nie byłbyś zbyt zadowolony. Natomiast M-ka jest cała, ja też jestem cały i mój portfel jest cały, ponieważ gdyby coś takiego odpadło w M-ce, no to myślę, że lekko z 25-30 tysięcy złotych. Natomiast mam zajebisty item, który powieszę sobie na przykład na ścianie pod klimatyzatorem w pokoju. O tak, przyjdzie jakiś gość i zapyta, o co chodzi, co to jest? A ja wtedy odpowiem, kolego, to długa historia. I tym oto sposobem kończymy dzień pierwszy w Norwegii na zamarzniętych jeziorach. Pozwólcie jednak, że to nie ja skończę z wami ten dzień pierwszy. Pozwólcie, że ja zamilknę, a was zostawię teraz z takim 10-sekundowym, pozbawionym mojego pierdolenia shotem, jak po ciemku wyglądała trasa w stronę naszej chaty. Zamiast mojego ględzenia natomiast wsłuchaj się, mój kochany widzu, w dźwięki świstaków. Myśleliście, że tego dnia było dużo śniegu. Spoko, my też tak myśleliśmy, ale nie. Dużo to było w dzień drugi. O, pytę. Co jest? Ja jebę. Ej, dojebało z pół metra śniegu w noc. Patrzcie to! To było normalnie wszystko na płasko, jak ja wczoraj tutaj ten samochód parkowałem. Patrzcie, ile w ogóle tutaj ma zaspa. Ona jest wyższa ode mnie. Tam się kończy dopiero. Ja mam prawie 2 metry wysokości, no nie? Ta zaspa ma z 2,5-3 metra. Tamte zaspy ze 4-5 metrów. Ja pierdzie. Natomiast dzisiaj rano śmigał tutaj taki przeolbrzymi traktor z 3-metrowym kołem i to wszystko odśnieżał. Dzisiaj wszystkie media w całej Norwegii trąbią od samego rana, że będzie najcięższy dzień, że będzie najgorzej, jeżeli chodzi o pogodę, że od 4 rano wszystkie drogi w Oslo są sparaliżowane, zamknięte, nieprzejezdne. Całe auto jest zaśnieżone, nie? Dobra, musimy to jakoś odśnieżyć, żeby to w ogóle podjechało, nie? Ciekawe, czy w ogóle dostaniemy się do samochodu. Patrzcie to, wszystko jest zamarznięte, cała fura jest zamarznięta. Patrzcie na przednią szybę. Czy otworzę drzwi? Chyba nie. Ty, jak gdyby nigdy nic. Patrz to, drzwiami normalnie na zero biorę. Cała przednia szyba zaśnieżona, boki całe zaśnieżone. Nie no, kurwa, to jest jakiś Armagedon normalnie. Czy to, co planujemy teraz zrobić, się uda? Nie wiem, lecz się domyślam. Nie chce się nam łopatować, więc spróbujemy wyjechać tak, o nie. No to się źle domyślałem. Ja pierdolę, wyjechała. Jak to jest w ogóle możliwe?
Dotąd był śnieg. Ej, to zaprzecza wszelkim moim wspomnieniom dotyczącym BMW, nie? I tego, że tył napęd nie wyjedzie. Przywilej tego, że całe auto jest oklejone PPF-em i że ja i tak okleję nowemu właścicielowi od nowa, jest taki, że nie mamy akurat miotełki do odśnieżania i mogę je odśnieżyć jabłuszkiem. Dobra, ale wracajmy na drogę, bo wesoło jest. Tutaj w mediach nie gadają głupot. Jest taka lipa na drodze, że normalnie nie widać, którędy idzie droga. Jakby teraz przed nami była 2-metrowa zaspa, to byśmy w nią wjechali. Do tego wszystkiego sypie w szybę. Jedziemy 25 km na godzinę, a wrażenie mamy, jakbyśmy jechali już maksymalnie ile się da. Patrz, to wygląda przed nami z tymi choinkami jak Alaska. Weź to popatrz tam. Znak Alaska jest właśnie po lewej. Pamiętam, że w Rumunii na Mavericach było grubo, nie? Tam też było śniegu dowalone. Ale po pierwsze to były naprawdę wysokie góry, bo tam było ponad chyba 3000 metrów, a na pewno ponad 2000 metrów było grubo. Natomiast tutaj jest znacznie niżej. Nie mamy gąsienic i skuterów śnieżnych i śniegu jest albo tyle samo, albo więcej. Bez kitu, jest grubo, naprawdę jest grubo. Kierujemy się na tor, aby zrobić głupie rzeczy. Jak głupie? No, a jak głupie moglibyśmy zrobić? Ale do tego jeszcze wrócimy. Za moment, także oglądajcie. Trasa z hotelu do celu to według GPS-a 30 minut. No ta, może w czerwcu przy 20 stopniach. Każdy zakręt jest zabity 30 centymetrami śniegu i wygląda mniej więcej następująco. Dawaj, Marek, już się kameruje! Z kurtek, spodni i butów jest tak olbrzymia wilgoć, jest taka ilość wszechobecnego śniegu, że nawiewy na przednią szybę nie wyrabiają. Żeby jechać prosto, lepiej mi wystawić ten mój łysy łeb przez szybę, niż jechać jak człowiek, po ludzku. Jak skręcamy w prawo, to jak czołgista. Przerzucam się na takie małe okienko pośrodku szyby. Trzeba wyczepać wycieraczki. Chłopie, wycieraczki zamarzają. Tu się zebrało tyle wody, że to jest jakieś nieporozumienie. Ja pierdolę, no. No powiem wam, no nie gadali głupot, nie? Jest rzeczywiście dzisiaj jakiś Armagedon tutaj. Wczoraj to jeszcze była dobra zabawa, nie? Dziś to jest już normalnie przegięcie pały. Tu co 10 minut jeździ pług i tak jest tak zajebane, że to jest niewiarygodne, nie? Jedziemy na tor, który nawigacja pokazuje 33 minuty, 3 godzinę. Nie mogliśmy przejechać jedną drogą, zawróciliśmy. Nie mogliśmy przejechać później się zakopaliśmy, później się laweta zakopała. To nie jest Norwegia, dziś to jest biegun tłumny. Tyle wilgoci, że trzeba sobie szybę od wewnątrz wycierać, bo normalnie cieknie po niej. Cieknie po szybie. Przetarliśmy szyby, dobrze wytrzepaliśmy buty i wróciło wszystko do normy. Nie byłbym sobą, gdybym przed oddaniem wam auta nie sprawdził, czy na pewno ktoś, kto je zgarnie, będzie zadowolony. Nie byłbym sobą, gdybym nie zjechał z głównej drogi na całkowicie poboczną. Przemysław natomiast nie byłby sobą, gdyby z prawego fotela podczas jazdy nie leciał dronem. I teraz jest dobry moment, aby zmienić nieco nastrój. Montażysta, proszę, daj tutaj jakąś epicką muzykę. Mamy ujęcia jak z jakiegoś Discovery M3 CS kontra biegun północny. Zaczynamy. Przyznajcie mi, że piękny obrazek. Ja jak oglądałem te ujęcia, to naprawdę mnie wgniotło w fotel. Połączenie bycia w szoku, jak M3 na dobrej zimówce wyjeżdża na takich warunkach, z tym, jakie kadry tym osiągnęliśmy, jestem naprawdę dumny, że puszczamy wam na tym kanale takie treści. Chyba 7. albo 8. beczka już. To jest zawodowiec, on mówi, że to jest jego 7. beczka. Powiem ci tak, jak patrzę na to, jak zdecydowane są twoje ruchy, To z jaką musi wyjść. śmiałością To musi do tego wyjść. podchodzisz, to ja śmiem twierdzić, że to nie jest twój pierwszy raz. Beczką już nie pamiętam, którą. Nie policzę ci beczek, natomiast z beczką różne rzeczy żeśmy robili. Bo jeszcze możemy zrobić później wybuchającą beczkę, jak chcecie, podczas jazdy. Jak to zrobić? Karbid potrzebujemy. Albo na przykład kartoflankę. Robiłeś kiedyś kartoflankę? No, to Nie co robiłeś? strzela Bierzesz tą rurę tubę, PCV, no. tak, bierzesz spray taki, co malujesz farbę, robisz dziurkę, dajesz kartofle, no i tak lecą na 100-200 metrów. Zadaję sobie teraz retoryczne pytanie. Dlaczego
Dlaczego to zawsze się tak kończy? A jak ma się kończyć? A jak wy chcecie zakończyć taką przygodę? Spokojnie, my będziemy w samochodzie. No dobra, i teraz pas, tylko musicie mnie przypiąć. Ale pas do czego? Do mnie musisz przypiąć tak, od ja spodu. wiem, że cię- No dobra, ale czekaj, to gdzie? Ja będę w takim razie tak przyczaśnięty, żebym tu nie spał. Nie, tu. No dobra, w ogóle zwiążmy to, zobaczymy i pociąg mnie tutaj ręcznie, zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, jedziemy. Oh shit. Here we go again. Generalnie tak, mamy za sobą treningi, o której mamy kwalifikacje. Co? Jak się rozjaśni? No, bo ja muszę trochę wyschnąć do kwalifikacji. Karol, chodź, słuchaj, trzeba tak. W beczce trzeba sprawdzić ciśnienie, kąty są trochę ciulowe. Bardzo zbieżna jest ta beczka, wiesz? Generalnie ładnie się prowadzi. Myślę, że na zakrętach i troszkę bardziej miękką ją słuchaj. Dobra? No, Karol jest przegiga, on wszystko zrobi, on wszystko zrobi. Witam w ostatnim rozdziale tego materiału. I ostatni rozdział tego materiału zaczynamy w totalnej dupie. Świetnie, Rafał! Słuchaj, nikt inny by nas tak nie poprowadził. Ewidentnie jesteś z Podkarpacia. Rzeczywiście zaczynamy ostatni rozdział filmu. Zjechaliśmy tu, bo nawigacja tędy prowadziła. Natomiast ja ledwo zjechałem tu w dół. Nie ma szans, że wyjadę tutaj w górę. Nie ma też miejsca do nawrócenia się, a do przodu nie ma w ogóle drogi. W ogóle. Żadnej drogi nie ma. Norweska nawigacja pokazuje, że wszystko jest ok, że powinniśmy jechać prosto. Czyli jedziemy prosto, tak? A tak na zupełnie poważnie to ten fragment filmu poświęcony jest wynalazkom, które no pewnie za moment zobaczycie. Te wynalazki są nie byle jakie i zwiastuję, że te wynalazki pierwszy raz zobaczymy podczas kiedy będą nas stąd targać do góry. A śniegu jest najebane tu tyle, że to jest wejście do kogoś do domu. Yes, you got a big truck and we got a big problem. Meet you then, and you find a place to park. I have to send you a pin, yeah? On Google Map? Yeah. Okej. Myślę, że ta nawigacja, Rafał, mogła wzbudzić twoje podejrzenia. Hello. Little problem and big problem. No problem. Tak się to robi. Dobra, a teraz wypadałoby wytłumaczyć wam, co przygotowaliśmy jako ten fragment odcinka, a przygotowaliśmy coś mocno nietypowego, coś czego na tym kanale jeszcze nie pokazywaliśmy, a mianowicie Arctic Traki. Zobaczcie, jak ten sprzęt wygląda tutaj. Z taką ilością śniegu jeszcze teraz zaczęło nam sypać idealnie do nagrania. Są to Arctic Traki, którymi producentami są goście stąd. Zgodzili się przyjechać, budują na bazie Land Cruisera i budują na bazie takiego oto Isuzu. Są to sprzęty, co ciekawe, które do nich przyjeżdżają jako nowe samochody prosto z salonu. Oni wykonują całe rękodzieło dotyczące poszerzeń. W Land Cruiserze mamy jeszcze wymienione zawieszenie. Oprócz tego samochody są przygotowane właśnie do tego, żeby no jak sama nazwa wskazuje, pokonywać jakieś zamarznięte jeziora, jakieś tundry. Sprzedają je do Kanady, sprzedają je tutaj w Norwegii, w Szwecji, sprzedają je również na biegun. Są to samochody, które mają największe możliwe dostępne koła 35-calowe na specjalnej oponie, która widzicie tutaj ma kolec. Są to opony przygotowane na bardzo niskie ciśnienie, które schodzi nawet do 0,4-0,5 bara, żeby nam się po prostu opona rozjechała, tak samo jak w przypadku jazdy po wydmach na piasku. Tutaj piasku nie ma, wydmy są tylko i wyłącznie śnieżne, a my w tym momencie zaczynamy przygodę w najgłębszym śniegu jak do tej pory, ze względu na to, że goście, którzy do nas przyjechali tymi sprzętami i którzy jakby realizują z nami ten fragment materiału, mówią, że teraz paręset metrów wzwyż, tam znajduje się tor, na którym mamy tyle śniegu i te samochody podobno będą przejeżdżać bez żadnego problemu. Czy tak będzie? Zobaczymy. No i myślę, że to najlepszy czas, żeby przejść do akcji.
Kurde, mega zajebisty ziomal. Normalnie mówi siadaj i jedź ty. Co ciekawe, te sprzęty są tutaj sprzedawane jako dwumiejscowe. Zobaczcie, z tyłu nie ma miejsca, ponieważ tutaj w Norwegii podatki po prostu są inne. W momencie, jeżeli samochód jest dwuosobowy, to jest traktowany jako samochód firmowy, taki dostawczy. Jest inny podatek. Powiedział mi, że te samochody są sprzedawane zarówno jako samochody do ciężkiej pracy, czyli na przykład na jakieś stacje pogodowe, badawcze, gdzieś na przykład na Arktyce, gdzieś tam u góry samej Norwegii, ale są również sprzedawane jako samochody, które normalnie służą w celach hobbystycznych, nie? Czyli zwyczajnie ktoś ma takie hobby, żeby tutaj, gdzie jest pełno takiego śniegu, dobrze się bawić w tym, jak tutaj jest zimno, no i zamiast kupować skuter śnieżny, to kupuje takiego Arctic Trucka. Puszczamy drona do góry i jedziemy w miejsce, w które samochodem nie powinno się wjeżdżać. Znaczy, nie powinno. Można, lecz nie jest to rozsądne. A jak wszyscy doskonale wiemy, jesteśmy w tym całkiem nieźli. Jedziemy na tor, który przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla skuterów śnieżnych. Nie są tam w żaden sposób wyjeżdżone kolejny od samochodów, więc zobaczymy, co z tego będzie. I ponownie, nie wiem. Choć się domyślam. Ej, gość jest pierdolnięty. Znaczy, zajebiście, pozytywnie jest pierdolnięty, ale normalnie mówi mi, żebym ja jechał pierwszy, żebym ja prowadził pierwszy, żebym ja wybierał drogę. Tutaj wybierał drogę. Jeden zły skręt i do lata tutaj stoi ta ciężarówka, nie? On mówi, żebym jechał pierwszy, no ale mówię, nie, no nie, pan ma trochę więcej doświadczenia, niech pan jedzie pierwszy, później się najwyżej zmienimy. Dobrze, nie musimy stąd wychodzić, a mamy ładny widok. Opcje są dwie. Albo ziomki nie spodziewały się, że aż tyle śniegu tam natrzaskało. Nie wiem, czy on sobie zdawał sprawę, że jest tyle śniegu tutaj. Jak to wali od 4 dni po pół metra dziennie. Albo druga. Trochę przecenili możliwości tych sprzętów. Ale nic się nie martwcie. Po pierwsze, dla nas za jakieś 5 ton przerzuconego śniegu, a dla was pewnie za jakieś 20 sekund będziemy to upalać w śniegu tak jak należy. I po drugie, wbrew pozorom jeszcze sporo głupich i niewyjaśnionych aktywności jest przed nami. Wracając jednak do tematu tych naszych ciężarówek, to idź pan w... Fajny sprzęt, zajebiście wygląda. Jednakże no w tak wysokim puchu to nadają się one do tego, żeby sobie je ładnie postawić, cyknąć jakieś takie o ładne zdjęcie, albo takie o ładne zdjęcie. No i mają też zastosowanie jako ewentualny punkt wybicia, już wam objaśniam. Weź od tyłu mnie podnieś, bo mi naleci do dupy. Najpierw się muszę odkopać. Nie na ryj! Dobra, bo już mam delirkę. Ja p***ole. Nagrałeś to? No to dobrze, niech wiedzą. Kto p***a, kto fakir. Skoro już wiemy, że taka jazda na dziko, gdzie się podoba, to raczej jest nierealne, to przyjmijmy taktykę na wyjeżdżenie takiego offroadowego toru, po którym będziemy mogli sobie pogonić. Nie będę ukrywał i palił Jana, że łatwo poszło. Co chwilę to siadało, co chwilę łopatowanie. Jeszcze muszę łapatować, czajno łapatować. Ale ja nie jestem w tym sam. Na szczęście chłopaki dobrze robią. Dobrze robią, dobrze, wszystko jest w porządku. Godziny mijają, tor zaczyna nabierać jakiegoś sensu. Samochody zaczynają nawet spełniać swoją funkcję. Puch je zatrzymywał ze względu na jego wysokość. Napadało 85 cm tego białego I jadąc po prostu pchały to zderzakiem. No i z każdym metrem paręset kilogramów do pchania więcej. Jak to rozjeździliśmy, no to naprawdę zaczęło się robić sika la fond. Wysadziłem wszystkich, no bo umówmy się, każdy chciał zobaczyć z zewnątrz, jak blisko 3-tonowa ciężarówka lata po śniegu. No i rzeczywiście lata. Tutaj kolejny mają lekko z 1,5 metra, natomiast jak tylko się napędzimy, no to już jedziemy. Kurde, i powiem wam, że wielką satysfakcję sprawia mi również to, że 3 lata temu, podczas kiedy ekipa Top Gear kręciła tutaj odcinek specjalny, to właśnie ta ciężarówka, w której ja siedzę w tym momencie, była ciężarówką ekipy. To była ciężarówka operacyjna. Ona miała za zadanie wjechać absolutnie wszędzie, gdzie ekipa Top Geara chciała się dostać. To tutaj był włożony sprzęt, to z tej ciężarówki było nagrywane i to ta ciężarówka była wołem roboczym podczas realizacji zadań specjalnych. O! Wjechałem w zaspę. K***a, wyjadę czy nie? Ja pierdolę, przejechało! I czy sprawia mi to satysfakcję? Tak jak powiedziałem na samym początku, bardzo dużą satysfakcję mi to sprawia, że teraz pracuję sobie łapami w tym samym wozie, w którym pracowała sobie ekipa Top Geara. Na koniec jeszcze koncertowo wjechałem się w zaspę, a gorszy ode mnie nie chciał być Bartek i też wpadł w zaspę.
Już mówię, a właściwie wyjaśniam, co się dzieje. Jest koło godziny 23, jest ostatnia noc, nie oznacza to nic innego jak to, że można się już połamać. Pada magiczne. Chodźcie, może da się skoczyć z drugiego piętra do śniegu. Takie hasło, jak pewnie się domyślacie, w towarzystwie raczej nie mogło przejść bez echa. Skacze jeden, później skacze drugi. Później do gry zaczynają wchodzić również sanki. O kurde! Później jeden jadący w drugiego, no jak w kręgle. Stój! Stój! Jak go znokautował tam na dole. Sąsiedzi sprzeciwka mieli z nas taką rozrywkę, że aż wpuszczali skaczących dolnym oknem chaty, żeby nie musieli wyłazić pod górę. Jakoś wszyscy przeżyli, obyło się bez złamań, czemu więc nie zrobić kuliku? Gogle na głowę i jazda. Czy było szybko? No bez bicia mogę się przyznać, że z 60 momentami to było. Jeden za mało? No to dawać dwóch. Prędkość za mała? No to dawać 70. No i tak, cóż mam wam powiedzieć? Mieliśmy samolot o 8 rano, wstaliśmy o 4, bo na lotnisko mieliśmy 2 godziny. W nocy przyszła natomiast odwilż, a nad ranem j***nął mróz. Kto już się domyśla? Taka szklanka na drodze, że nasz bus na lotnisko zawinął się na pięcie i wrócił do domu. Jedyny sprzęt, co był w stanie się jakkolwiek przemieszczać, to był Smurf, bo ma kolce. Czy jest niedziela? Czy jest godzina 5 rano, a ja ciskam 2JZ-em na przelocie po okolicznej wiosce, aby znaleźć stację benzynową i kupić bułki na śniadanie. Nie wykluczam, że tak właśnie jest. Czy ktoś kiedyś, jak będę stary, uwierzy mi w to, co ja będę opowiadał? Nie wykluczam, że nie uwierzy. Takiego zakończenia filmu jeszcze nie było. Ja w tym momencie, gadając do telefonu, znajduję się w Warszawie, bo to właśnie stąd już jutro o godzinie 15:30 za pośrednictwem mojego kanału rozpocznie się live. Live, transmisja na żywo na całą Polskę bezpośrednio stąd z Warszawy. Zadzwonimy do 11 osób. Może właśnie do ciebie, mój ziomeczku, a może właśnie do ciebie, piękna koleżanko. Zadzwonię do 10 osób i poinformuję o tym, że zgarnąłeś iPhone'a, samochód sportowy na weekend, a może konsolę, jedną z dwóch, a może iPada. Ale zadzwonię również do jednej osoby i poinformuję: siema, nie wiem czy wiesz, ale właśnie stajesz się właścicielem BMW M3 CS. I z ręką na sercu obiecuję wam i przysięgam, że zacząłem się stresować tym, kto tą furę wygra. Zaczęło mnie to cały czas zastanawiać, nie daje mi to spokoju. Dzisiaj w nocy normalnie miałem jakąś jazdę odnośnie tego, kto ten samochód wygra. Czy to będzie osoba niepełnoletnia, pełnoletnia, czy mężczyzna, czy kobieta i jakie będzie podejście tej osoby do tego, że zgarnie tą furę. Nie mogę się już doczekać, tak jak mówię, jutro godzina 15:30 zaczynamy transmisję. Jeżeli nie wszedłeś jeszcze do gry, no to zapraszam, m3cs.pl. Jeżeli chcesz jeszcze dokupić, no to również zapraszam. No i chyba bez zbędnego przeciągania, dziękuję wam za obecność na tym filmie specjalnym. Mam wrażenie, że takie materiały naprawdę zajebiście się tutaj przyjmują i cały czas fajnie podnoszą poprzeczkę. Kocham was, pozdrawiam, widzimy się już jutro. A i dla tych, co oglądają do samego końca, to jest fajny news, a mianowicie na jutrzejszym live'ie będą miały również miejsce premiery, materiały, które nigdy nie były publikowane na kanale. Mam dla was 3 wrzutki, których wcześniej tutaj nie było. One będą miały normalnie premierę podczas live'a. Będziemy sobie gadać w studio i nagle wlatuje dla was parominutowa premiera. Może na przykład jako spoiler powiem wam, że M3CS kontra Lambo na ćwiartkę, może M3CS kontra szereg innych samochodów na ćwiartkę. No dobra, teraz już kończę.